Domy za miliony dolarów, prywatne kanały, łódki pod domem? Czy to naprawdę najbogatsze miasto Australii Zachodniej? Dziś zabiorę Was do Mandżura. Zobaczcie to do końca. Witajcie w Mandżura, zaledwie godzinę drogi od Perth. Wielu uważa to miasto tylko za sypialnią stolicy, ale spójrzcie tylko na to. To nie jest zwykłe osiedle. To australijska Wenecja, gdzie zamiast ulicy macie wodę pod samym progiem. A teraz zapraszam Was na wspólny rejs właśnie w Mandżura, gdzie zobaczymy delfiny, kanały i wszystko to, co przynosi natura. Zapraszam do oglądania, zostańcie ze mną, idziemy kupować bilety. Okay. O. To my też idźmy na tą górę. To nas nie wywieje. To chodźmy na tą górę. To nas nie wywieje. No my też. This has got the stairs out the back and to the front. Just to ensure you're not standing on the top deck and the car, and you don't have full control of driving the boat today. Things there's court and also potentially with future partner in life. You still hold the same values today because companies to socialize, and it includes interest along the water's edge. To our right hand side, we've got 3 of those white poles. So they are our osprey poles of the island. We do have a lot of cormorant nests in those trees. So if you do stand under that tree, you see the yellow water. We are now entering to the port and the Mandurah Channel, which connects the Indian Ocean ahead of us to the Pure Harbour Western Canada. Thank you. We sometimes go out and venture into the ocean, but they're predominantly in our natural waterways. So they all actually have the area. So if you can see, you saw a little bit of white under the water. So the top of the dolphins are darker colour and then white underbelly. So these guys do like to hang out on these rock walls as it's a perfect place for them to go fishing. So they also have 300-degree vision. So sometimes we'll see them turning their bodies, and we can see the white beneath them because they want to come and have a look at us, or when they're fishing, they want to see the fish above them. We are now entering into the marina, which was opened back in 2000 at a cost of $220 million.
So we're going to keep going on our path, but we're going to come back around. So hopefully we can see them again when we come back around. So on our left hand side, we've got our commercial vessels that go out into our ocean to catch our western rock lobster and our octopus. We also have around 500 recreational vessels that we see all year round, from little yachts to houseboats. We've got our Manchester markets in front of us, which is the round building straight ahead of us. So they've got some markets on the inside and some restaurants on the outskirts. They also have a Christmas shop which is open every day of the year besides Christmas Day and Boxing Day. And the markets are known to be open every day besides Christmas Day and Boxing Day also. And also coming up to our right hand side, we've got our Venetian canals. So these canals are a little bit different style to the ones we've been doing later. They have a little bit more of a style to Venice, hence why they have that name. And that boat on that corner also suits the canal vibe as well. Our boats are a little bit too big to go under those bridges, but you can have a walk along the outskirts of them. Widzicie, kochani, te domy? Milionowe sprawy. Grube miliony już na dzień dzisiejszy. Ale piękne. Warto je zobaczyć, co niektórzy tutaj również jest w okresie świątecznym, bożonarodzeniowym. Właśnie są domy wystrojone. Jest bardzo spektakularny widok. Może na przyszły rok się przyjedzie, może w tym roku już na grudniu. Jak wszystko będzie dobrze, przyjedziemy tutaj, przypłyniemy tutaj i zobaczymy, jak właśnie na tych kanałach ludzie patrzcie, piękne domy. Łódki, które stoją przy domu, mają dwa parkingi. Jeden parking właśnie dla swojej własnej łódki, a drugi parking z drugiej strony domu dla samochodu. No jest to bardzo pomysłowo zrobione.
wykorzystane. Ludzie, którzy właśnie często wypływają. Przeważnie te domki, w większości z tych domów to są domki holiday house, nazywają, że przyjeżdżają tutaj na urlop, na weekendy. Cudowne miejsce. Polecam również każdemu, kto jest w zachodniej Australii, odwiedzić. Tak jak widzieliście, $132 na 3 osoby. To nie jest jakiś tam duży majątek, a jest godzina i 15 minut cały ten rejs właśnie trwa i możemy podziwiać takie piękne widoki. Więc mam nadzieję, że się Państwu podoba taka wycieczka, bo jest warto. Ja to zawsze mówię, warto oko nacieszyć. Kanały ciągną się z każdej strony. Oczywiście również wszędzie macie napisane zakazy, nakazy, co wolno, czego nie wolno. Zobaczcie, ten domek jest olbrzymi, ale to jest jakby hotel, mi się wydaje. Jest bardzo olbrzymi, to bardziej pod hotel to wygląda, albo apartamenty do indywidualne. Wow. No i następna zatoczka z domami, z łódkami. Patrzcie, te łódki. $5 milionów. Sama ziemia jest $5 milionów teraz. Wow. No, wcale się nie dziwię. Widać, to jest luksusowe miejsce. Jest miejsce dla bogatych. Zobaczcie te łódki. To na pewno nie są osoby, jak to mówią, biedne. No, są olbrzymie te domy, piękne. Zobaczcie, jakie na kajaki fajny parking. Przybliżę Wam. Zobaczcie. Parking na kajaki. Super, nie? Na wodzie. Można? Można. No, ciekawe. Tu są następne. I tak po kolei z jednej, drugiej strony. Cudowne miejsce. Patrzcie tutaj z drugiej strony. Te łódki to po prostu jak na filmach, moi kochani. Naprawdę. Wygląda w jakimś luksusowy film. A ten dom tam, fajny. Teraz mam nadzieję, że nie skręcimy, bo tam z przodu, na prosto, zobaczcie, dom ze schodami, mnóstwo schodów. Tu oczywiście parking na jetski. Ludzie mają wystawione kajaki, łódka. No mówię, tu jest. No zobaczcie tam. Jakiś miłośnik zwierząt, zobaczcie. Zobaczcie, żyrafa, tam jest tygrys, żyrafa, słoń. Fajnie, też kocha zwierzęta.
żółw, krokodyl na ziemi. Wow, tego się można bać. Małpy tam w buszu. Fajny pomysł. Super. Przed nami wspaniałe widoki. Patrzcie, ten dom z tymi schodami. Wow. No i tak sobie przez godzinę 15 minut będziemy pływać. Tam na dom oczywiście delfinki. A nie mają ludzie pomysły na życie, na wystrój, na... Naprawdę pięknie to wygląda. Tam nosorożec taki duży, zobaczcie. Co nosorożca dał. Super. Chcielibyście tak mieszkać? Ja wam powiem tak. W lato, owszem, ale w zimę niekoniecznie. Nie chciałabym tu mieszkać w porze deszczowej. Tu jest jeszcze land. Widzicie? To jest jeszcze wszystko jest do kupienia. Tam, zobaczcie, tam wszystko budują. Następne. Na takim małym skraweczku, zobaczcie, również do sprzedania. Architektura bardzo zróżnicowana. Tutaj są chyba właśnie albo apartamenty takie bliźniaki, albo do wynajęcia, albo po prostu apartamenty. I przepływamy przez następny most. Infrastruktura jest naprawdę bardzo ładnie rozwiązana tutaj. Wszystko pięknie to wygląda, działa. Cały czas rozbudowują te kanały, więc wykorzystują, nasypują, wystawiają nowe. Czy to nie będzie miało wpływu na przyszłość? Nie wiem, nie znam się na tym, ale no wiadomo, ingerencja człowieka w różne rzeczy, no potem może doprowadzać do nieszczęść. Mam nadzieję, że nie. Nie słyszałam przez 18 lat prawie, żeby coś takiego się tu działo, więc miejmy nadzieję, że wiedzą, co robią i nikomu nigdy się nie stanie krzywda. Tutaj zobaczcie, ile jeszcze tego jest tutaj. Takie dzikie nasypy. Widzicie, bo się tam ciągnie i ciągnie te kanały w każdą stronę. Się opalają. Myślę, że również dbają o to, żeby ptactwo miało, różne gatunki miały swoje schronienie również, bo widać, że jest to zachowane w jakiś tam sposób. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Pięknie. Ładnie to wygląda. Tak, jest to miejsce, z tego co mówi przewodniczka, jest to miejsce właśnie dla my, dla ptactwa wodnego. No fajnie, że o tym pomyślą. To jest Australia, oni myślą właśnie, mają możliwość infrastruktury, tego rozbudować to w ten sposób, żeby nie było dużej ingerencji właśnie dla... Jest to miejsce wylęgowe tutaj, a co ma sens. No i teraz jesteśmy na otwartej przestrzeni, już tam jest chyba wpływ do oceanu. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo brązowo.
patrząc na to wszystko, zastanawiam się, czy to jest właśnie ten ukryty raj, o którym nikt głośno nie mówi. Miasto czy natura? Tutaj chyba nie trzeba wybierać. Co o tym myślicie? Buźka, bye!